Poniedziałek, 4 listopada, godzina 20:18, rok 2024. Jasnowic z Gdańska. Gdybym miał pieniądze, to połowę bym wypłacił w ciągu 2 tygodni. Za miesiąc krach? Dziwne przeczucie. Za miesiąc krach? Nie, to chyba niemożliwe. Może chodzi o to, że symbolicznie. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf Jasnowic z Gdańska. Witam na najlepszym kanale dotyczącym zjawiska jasnowidzenia na polskim, europejskim, a kto wie, niewykluczone, że i na światowym internecie. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, właśnie minęła północ, mamy już 16 listopada 2024 roku. Dzielę się z Wami właśnie przeczuciem, które powstało 2 tygodnie temu, w poniedziałek 4 listopada. Zwróćmy uwagę, samo przeczucie powstało 4 listopada, to znaczy się, że ono powstało jeszcze na dzień przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Wyborami, które mają kolosalne znaczenie, jeśli właśnie chodzi o temat poruszany w tej audycji. Poniedziałek, 4 listopada było to przeczucie, wtorek, 5 listopada były wybory w Stanach Zjednoczonych, środa, 6 listopada dowiedzieliśmy się, czy to w necie, czy na świecie, czy po prostu w mediach wszelkiej maści, że wybory wygrał reprezentant Donald Trump po prostu. Donald Trump pokonał Kamalę Harris. Najprawdopodobniej, bo to nie jest pewne, najprawdopodobniej zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że samo przeczucie dotyczące krachu powstało jeszcze przed wyborami. I teraz, drodzy Państwo, mam nadzieję, że to przeczucie się nie spełni lub też wypełni się tylko i wyłącznie symbolicznie. Nie chcę straszyć. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że będzie jakiś krach za miesiąc, a teraz to już w zasadzie za lekko ponad 2 tygodnie. Jednak, ponieważ dzielę się z Państwem tymi przeczuciami, to publikuję to, gdyż poczułem, że to już jest ostateczny czas, żeby to pokazać. Mam nadzieję, że za 2-3 dni nie zjawi się to u innych rzekomych ludzi widzących w Polsce czy na świecie, bo tak też ostatnio miało to miejsce z innymi przeczuciami, tak, że były trzymane w tajemnicy przez 2 miesiące i kiedy zostały opublikowane, to dosłownie w następnej audycji po 2-3 dniach znalazły się na innych kanałach YouTube'owych, po prostu wręcz skopiowane. Bądźmy czujmy, zobaczmy, no ja tutaj najbardziej znanego człowieka w Polsce, jeśli chodzi o te predykcje, nie oglądam już od 2-3 miesięcy, z 1 czy 2 nawet niepełnymi audycjami, które spojrzałem po prostu w związku, no po prostu to zrobię o tym kolejną audycję, żeby Wam wytłumaczyć, dlaczego oglądałem 1,5 audycji właśnie najbardziej znanego człowieka w Polsce. A tak, od 2-3 miesięcy tego człowieka po prostu nie oglądam i drodzy Państwo, przedstawiam Państwu właśnie przeczucie, które miało miejsce niecałe 2 tygodnie temu. Robię to z tego względu właśnie, że jeżeli będzie ono dobrze opisujące właśnie to, co poczułem, to, co jakby było treścią tego przeczucia, miejmy nadzieję, w ogóle zacznijmy od tego, że miejmy nadzieję, że nic się z tego nie sprawdzi, bądź sprawdzi się to wszystko jedynie symbolicznie. Często jest takie coś właśnie, że te dane predykcje, te dane przepowiednie spełniają się po prostu wręcz symbolicznie, czyli jakby nie dotykają one wielkiej ilości ludzi, nie są tak miażdżące w skutkach, ale po prostu wypełniają się, żeby pokazać, że przeczucie było natchnione, jednak w ograniczonym stopniu, czyli właśnie dotyczą one właśnie czy to jednej osoby, czy skutki są dość słabe, czy po prostu są spełnione różne warunki, jeśli chodzi o przepowiednie, ale po prostu jest ona mało ingerująca właśnie w nasze życie, a jedynie w zasadzie ingeruje w taki sposób, żeby pokazać, że w ogóle takie rzeczy jak przepowiednie istnieją.
Drodzy Państwo, przeczucie z 4 listopada, trzeba zwrócić na to uwagę, że dane to właśnie dzisiaj Państwu przeczucie jest wygenerowane, jest jakby doszło do mnie to przeczucie na dzień przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, tak, bo to 4 listopada to był dzień przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, następnie 5 listopada, wtorek, to były wybory. Dobra, bo tak się zamyśliłem, bo tak ta plansza wiecie, tak ta plansza, jakby to, co wam pokazuje, te screeny, tak, ten kalendarz, jakby ten screen z komórki, który zrobiłem, jest cały czarny i mi tak się skojarzyło, czarny poniedziałek? Bo w historii był chyba czarny czwartek czy czarny piątek jakby, ale chyba to tylko chyba takie skojarzenia, że ta plansza jest taka czarna i tak mi się skojarzył czarny poniedziałek, jak właśnie spojrzałem, że w zasadzie 4 listopada to był poniedziałek i tak mi się skojarzyło z czarnym poniedziałkiem. To ciekawe, bo zaraz wrócimy. No nic, dobrze, bo mnie to tak troszkę rozkojarzyło, bo wybiło mnie to troszkę z toku. No kto wie, bo może spójrzmy, bo przeczucie mówiło w poniedziałek 4 listopada, tak? Było, że gdybym miał pieniądze, to połowę bym wypłacił w ciągu 2 tygodni. No to w ciągu 2 tygodni to jest niby poniedziałek 18 listopada, jednak ja to kompletnie nie odbierałem w taki sposób, że coś ma być 18 listopada. Raczej bym obstawiał, że ta druga część tego SMS-a może się spełnić z dokładnością co do jednego dnia, tam plus minus tam jeden dzień, dwa. I tu mamy właśnie, że dziwne poczucie za miesiąc krach. Nie wiem, to chyba niemożliwe. Może to chodzi o to, że symbolicznie. No to za miesiąc krach, to jak jest poczucie 4 listopada, to miałoby się ewentualnie wydarzyć 4 grudnia. No to 4 grudnia to nie byłby poniedziałek, tak, tylko to byłby właśnie 1 grudnia to jest niedziela, 2, 3, 4 to byłaby środa. A mi to się coś skojarzył czarny poniedziałek. No, tu będzie 2 tygodnie minął w poniedziałek 18. Jednak mi się wydaje, że no, teraz mnie to wybiło. Wiecie Państwo, bo się przygotowałem troszkę do tej audycji, a to mnie w trakcie audycji troszkę wybiło to z toku, bo ja obstawiałem, że to przeczucie, jeszcze dzisiaj rozmawiałem z 2 osobami na ten temat i to przeczucie właśnie, że gdybym miał pieniądze, to połowę bym wypłacił w ciągu 2 tygodni, to ja uznałem już ostatecznie dzisiaj, a tak naprawdę w pełni poczułem to wczoraj, że w ciągu 2 tygodni to oznacza się, że pewne zmiany doszły do nas w ciągu tych 2 tygodni, które właśnie miną za 2 dni w poniedziałek. Chodzi o to, że, drodzy Państwo, wyobraźmy sobie, że miałbym, nie wiem, no 10 tysięcy złotych na koncie, a zapewniam Was, że nie mam, ale załóżmy, żebym miał, czy dajmy na to 2000, których również na koncie nie mam, ale załóżmy, żebym miał, to gdybym miał 2000, to na 100%, 1000-1200 zł bym wypłacił, ale co bym zrobił z tymi pieniędzmi? I po prostu ja bym wziął te 1000-1200 zł i bym po prostu zrobił zakupy. Wiecie? Bo mówi się, że jest drożyzna, ale ja mam wrażenie, że jeszcze jej nie ma. Drożyzna jest, ale ja mam wrażenie, że jeszcze jej nie ma, to znaczy się, że prawdziwa drożyzna to dopiero może być, dopiero może zapaść. To trochę jak decyzja może zapaść, to trochę jak jest gospodarcza zapaść. To tak samo ta drożyzna może zapanować, zapaść jakby. No kojarzy mi się słowo zapaść i ja bym wziął 1000 czy 1200 albo kto wie, czy nawet nie 1,5 i nie trzymał tego w gotówce, która zaraz straci na wartości, tylko właśnie zainwestowałbym po prostu w te zwykłe rzeczy. Bo i tak trzeba jeść, i tak trzeba prać, i tak trzeba coś innego robić. Różne wszystkie takie rzeczy, które można sobie
zainwestować w tym sensie, kupić, żeby one leżały, czy to jakieś mydło, czy proszek do prania, czy nawet jak to było w Demi, te rolki papieru toaletowego, tak można żartobliwie powiedzieć. To różnie, bo każdy z Was ma różne gospodarstwa. Ktoś może mieć jakieś gospodarstwo rolnicze, może chcieć, nie wiem, czy paliwo. Nie wiem, jak długo paliwo może leżeć. Ropa może chyba leżeć dłużej, benzyna krócej. Ale takie różne kroki bym wykonał z tego względu właśnie, że po prostu mam wrażenie, że może być o wiele gorzej po prostu. Bardzo bym sobie życzył, żeby to przeczucie spełniło się jedynie symbolicznie i mam nadzieję, że tak będzie, ale modląc się o takie rozwiązanie symboliczne, i tak gdybym miał 2000, to bym 1000 lub ponad wydał na te rzeczy. Jakbym wiedział, że one mogą sobie leżeć i bym nie ryzykował, jakbym miał 2000, to spokojnie 1000 bym wypłacił, pojechał na zakupy, nie? Chociaż wiecie, no 1000, to co to jest 1000 w Polsce teraz? To po prostu się robi zakupy, tak? Bo się pójdzie 2-3 razy tam do Lidla czy do Biedronki, bo większość Polaków chodzi po prostu do Lidla i do Biedronki, to myślę, że 1000 to po prostu to pewnie tam 3, 4, 5 razy pójdą i 1000 wydają. Więc może Tysiak nie jest takim reprezentatywnym przykładem, ale mówię symbolicznie, tak? I tyle. I tak myślę, że o to chodziło w tym przeczuciu, że gdybym miał pieniądze, to połowę bym wypłacił w ciągu 2 tygodni. To znaczy się, że w ciągu 2 tygodni, właśnie, bo ja to źle tłumaczę, że w ciągu 2 tygodni jeszcze jest szansa, żeby coś tam pokupować, że ceny rosną, ale jeszcze można się załapać, mimo już jest drogo. To może być jeszcze drożej. I to jeszcze może tak starym tym wejść. Być może po 2 tygodniach, czyli teraz na dniach, teraz właśnie, bo teraz zaraz za 2 dni mijają te 2 tygodnie, będzie widać takie oznaki właśnie tego krachu, tego załamania, tej zapaści. Wtedy już jakby mogą już być pewne braki jakby, nie? Znaczy braki w sensie, że będzie, nie wiem, czy czasu nam zabraknie, żeby pojechać na zakupy i je zrobić, czy no, jakieś braki się kojarzą. A następnie to poczucie dalej mówi, że takie dziwne przeczucie, że za miesiąc krach, nie? I to tak dziwne, ja tego wcale mocno nie czułem, w zasadzie bardzo słabo, nawet bym tego chyba nie zapisał, no ale zapisałem. Dziwne poczucie, za miesiąc krach. Pamiętajmy, że to jest 4 listopada, czyli to by było około 4 grudnia. Mam nadzieję, że to będzie symboliczne. Tak więc byłaby to już trzecia przepowiednia gospodarcza, więc ta byłaby de facto 4. lub jakąś tam n-tą przepowiednią. I no mam nadzieję, że nic tu się nie wydarzy, chociaż wczoraj zrozumiałem, dzisiaj skonsultowałem to z 2 osobami, wczoraj zrozumiałem właśnie, jak robiłem zakupy, nie dawało mi to spokoju. Właśnie opowiadałem dzisiaj koledze, że jak sobie chodzę na zakupy, to czasem idę i mam taki nastrój kontemplacyjny, tak? To nie jest modlitwa, tylko to jest coś pomiędzy takim normalnym stanem a modlitwą. Taka kontemplacja, medytacja, kontemplacja. Czasem nawet słucham sobie coś na słuchawkach, ale tak naprawdę tak troszkę jakby z boku patrzę, tak ten tłum ludzi się przesuwa, jestem gdzieś na zakupach, różne produkty i jest takie coś, że przychodzą czasem nawet w trakcie tej kontemplacji jakieś przeczucia. I tu nie chodzi o to, że przyszły jakieś wielkie przeczucia w trakcie po prostu zakupów, tak? Ale jakby dochodziło do mnie to, że za każdym razem, jak idę na te zakupy, w ciągu tych ostatnich 2 tygodni, po tym poczuciu właśnie z 4 listopada, to poszedłem raz na zakupy, patrzę, no tak drożej się zrobiło. Znowu po 3 dniach poszedłem, tam po 2, 3, 4 dniach poszedłem znowu, patrzę, jeszcze drożej się zrobiło. I teraz ostatnio, wczoraj właśnie poszedłem i patrzę, już naprawdę drożej się zrobiło. I to wszystko na takim krótkim odcinku czasu. I wtedy zrozumiałem właśnie.
i takie przekonanie nabrałem właśnie, że gdybym miał pieniądze, to połowę bym wypłacił w ciągu 2 tygodni. Tak mi się wydaje, że tak należy to interpretować. Lub też po prostu po 2 tygodniach zobaczymy mocniej, że coś się dzieje, a za miesiąc, czyli teraz za 2,5 tygodnia, faktycznie dojdzie do jakiegoś załamania, czy jakiejś takiej zapaści, że jeszcze mocniej to poczujemy. Ale mam nadzieję, że to będzie tylko symboliczne, chociaż patrząc po tych podwyżkach cen, wydaje mi się, że to już przestaje być śmieszne i to przestaje być symboliczne. Taka zapaść, takie zawieszenie, taka właśnie taka pustka trochę można byłoby powiedzieć właśnie. No i tyle. Dobrze, to właśnie to w zasadzie tyle chciałem wam powiedzieć. Miała być krótka audycja, znowu się troszkę rozgadałem. Tyle, bo tak wiecie, wspomniałem na gębę, chciałem posłużyć się screenami, tak, pokazać wam właśnie, że 1,5 roku temu była zapowiedź z dokładnością co do jednego dnia. Ta jedna przepowiednia właśnie pamiętam, że tam krach 2 miesiące, 4 miesiące, ona była tak niesamowita, sobie myślę, że lepszej przepowiedni zapowiadającej krach w Polsce nie było. Nie było, bo nawet przepowiednia, że coś w połowie, jednak ta przepowiednia, ta jedna przepowiednia właśnie, która mówiła właśnie, że krach za 4 miesiące, niemożliwe, krach za 2 miesiące, a już za miesiąc będzie to widoczne, to ona już jest o wiele bardziej upgrade'owana z tego względu właśnie, że ona mówi, że tamta przepowiednia za 4 miesiące jest zła, że jej nie będzie i nie było. Przepowiednia za 2 miesiące to jest nowa przepowiednia, będzie, a już za miesiąc będzie coś widoczne, to również tam była jakaś zapowiedź miesiąc przed krachem. Czyli to jest rozbudowana przepowiednia, która weszła z dokładnością co do jednego dnia, więc ona jest jakby, zawiera w sobie więcej szczegółów i wypełniła się de facto z dokładnością co do jednego dnia. To znaczy się, że ona przebiła tamtą przepowiednię taką ogólną, coś w połowie września złego stanie się z bankami, tak? No tak to wygląda. I ta jedna przepowiednia już przebiła tamtą jedną, jedyną przepowiednię tego człowieka, którą on wygenerował w ciągu całego życia, w ciągu 34 lat swojej działalności, to ta jedna przebiła, a oprócz niej jeszcze były 2 kolejne właśnie, no ale to trzeba udokumentować, to już się chciałem posłużyć screenami, ale to już mniejsza z tym. Dobrze, drodzy Państwo, dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się najprawdopodobniej jutro. Jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba omówić. Zapraszam chętnych. Zapraszam też niechętnych. Zapraszam wyznawców wszelkich religii. Może te różne predykcje, te różne zapowiedzi, te różne przeczucia, te różne przepowiednie. Niektórzy w niektórych przypadkach mówią nawet i o proroctwach, to może skłonią kogokolwiek z Was, kogokolwiek z tych osób właśnie, żeby jednak bardziej łagodnym okiem spojrzeć właśnie na Ewangelię Jezusa Chrystusa i na to, co mówił, i na to, co to ze sobą niesie i co oznacza, tak? Bo czasem ludzie właśnie sobie tam znają Pana Jezusa, coś tam słyszeli, coś czytali, coś sobie na YouTubie zobaczyli, ale nie zdają sobie sprawy, co to ze sobą niesie. Często ludzie chcieliby robić z Jezusa zwykłego człowieka i wtedy jakoś tak się dzieje, że zapominają o tych wszystkich słowach, które wypowiadał względem siebie samego i całego tutaj jakby życia, że wiele wersetów nie pozostawia wątpliwości, nie pozostawia wątpliwości, kim był Chrystus. Dlatego polecam jednak zostawić fałszywych proroków i jeszcze raz lub pierwszy raz lub jeszcze raz zgłębić się w Ewangelię, bo może jeszcze zdążycie załapać się na błysk światła, nim nadejdzie ciemność. Dobra, i tym pozytywnym akcentem dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia jutro. Kocham Was, buziaki, pa.